Cześć, z tej strony Rechesiński. Porozmawiamy dziś o tym, jak zabrać się do zakupu serwera. Co musimy ustalić i przemyśleć, by zakup faktycznie spełniał nasze potrzeby, a przy okazji nie kosztował nas więcej niż naprawdę musi. Zapraszam. Zacznijmy od określenia szybko kilku najważniejszych rzeczy do przemyślenia. Pierwsza rzecz. Ograniczenia fizyczne, czyli jak dużo miejsca mamy na sprzęt. Druga. Ograniczenia budżetowe, czyli jak wiele pieniędzy jesteśmy w stanie przeznaczyć. Trzecia. Czy staramy się o dofinansowanie, a jeśli tak, to na jakich zasadach? Czwarta. Jakie mamy realne potrzeby serwisowe? Piąta. Ile mocy obliczeniowej potrzebujemy i przestrzeni na dyskach? I ostatnia, szósta. Ograniczenia licencyjne związane z oprogramowaniem, które ma na naszym serwerze pracować. I dodam od razu. Dzisiejszy film nie jest jednoznacznym poradnikiem, który Ci powie, że masz wybrać ten i ten model, jeśli masz 5 użytkowników i system ERP do postawienia. Zastosowań dla serwera w firmie jest milion, firmy mają czasem 2 osoby pracujące na sprzęcie, a czasem kilkaset. Czasem serwer jest pod jedną konkretną aplikację, a czasem wirtualizujemy ich znacznie więcej. Gdybym miał wymieniać konfigurację pod każdą możliwą kombinację zastosowań i podawać specyfikację najbardziej optymalną, no to bym musiał przy kamerze siedzieć pewnie tydzień. To, o czym dziś porozmawiamy, pozwoli naprowadzić Was na ścieżkę, by samodzielnie zawęzić zakres poszukiwań i lepiej komunikować swoje potrzeby w rozmowie z potencjalnym dostawcą. W przyszłości jednak postaramy się nagrać trochę filmów dotyczących konkretnych zastosowań. Troszeczkę zawęzimy temat i spróbujemy pokazać małe zestawy pod konkretne plany. Czyli jeśli Was będzie interesować malutki serwer pod konkretny program, może Subiekta, może Komarcha, to wypatrujcie takich filmów, będą się pojawiać. Zacznijmy od oczywistej sprawy, czyli przestrzeni fizycznej. Serwery występują głównie w 3 rodzajach obudowy: rack, tower i blade. Blade'y to rzadkie urządzenia, zaawansowane, raczej do wielkich firm, które doskonale wiedzą, czego potrzebują, więc dziś nie będziemy o nich mówić. Skupimy się na rackach i towerach. Serwery rack to urządzenia o ustandaryzowanych wymiarach, przeznaczone do montażu w specjalnych szafach. Serwery są szerokie, na 19 cali, wysokość mierzona jest w jednostkach U i mieści się zazwyczaj od 1 do 4 U, czyli od około 43 mm do 17 cm. Głębokość serwera najczęściej waha się między 50 a 80 cm. Ten sam standard dotyczy również przełączników sieciowych i macierzy, a same szafy mają z góry określoną pojemność, najczęściej wynoszącą 42 U dla szaf większych, czy 24 U dla szaf połowicznych. I tu przechodzimy do sedna. Czy Twoja firma ma miejsce na szafę? Pełna, 42 czy 48 U, jest wysoka na około 2 metry, głęboka na metr, szeroka na 60 czy 80 cm. Czy masz gdzie postawić taką szafę, by hałas nie przeszkadzał innym? Jeśli tak, to super, bo otwierasz sobie w ten sposób możliwość na wygodną rozbudowę w przyszłości. Mając taką szafę, można ogarnąć w jednym miejscu sieć, serwery, storage, podłączyć to do zasilacza awaryjnego itd. A jeśli Cię nie przekonuje to może zrobi to cena, bo większość serwerów rack wypada taniej od towerów, gdy mówimy o serwerach w bliźniaczej konfiguracji. Dlaczego? Efekt skali. Duże firmy zamawiają wiele sztuk serwerów, by budować klastry albo całe serwerownie. A gdy ktoś zamawia serwer tower, to praktycznie zawsze potrzebuje jednej sztuki. I producentowi znacznie łatwiej skalować produkcję z myślą o modelach sprzedających się w znacznie wyższej ilości. A potem mamy drugie dno, czyli rynek wtórny. Gdy serwery kończą leasingi u pierwotnych właścicieli i trafiają do nas, to zwyczajnie znacznie więcej sztuk to modele rackowe, a to oczywiście wpływa na cenę. Serwery tower z kolei są znacznie bliżej spokrewnione ze zwykłymi komputerami. Mają podobne obudowy, mogą pracować cicho, więc nie ma problemu po prostu postawić je w biurze przy ludziach. Minus jest taki, że skalowanie wzrostu firmy jest ograniczone. Towery zazwyczaj mają mniej opcji rozbudowy niż modele rack, a dodatkowo raczej nikt nie buduje z nich klastrów, bo połączyć kilka serwerów rack w jednej szafie jest łatwo, a 3 towerów obok siebie w biurze nie trzyma raczej nikt. A więc pierwsza rzecz to przestrzeń. Jeśli już mamy szafę, to na 99% lepiej wyjdziemy sięgając po serwer rack. Jeśli mamy miejsce na szafę i świadomość, że firma będzie potrzebować więcej przestrzeni w przyszłości, to warto zainwestować w infrastrukturę. Jeśli zaś nie mamy miejsca i możemy co najwyżej postawić w biurze jeden komputer, to musimy pójść w towera. Kwestia druga, czyli budżet. Kupujemy dla siebie, czy w imieniu jakiejś instytucji z konkretnymi założeniami co do wydatków? Zupełnie inaczej kupuje się sprzęt najlepszy do 20 000 złotych, minimalny, który odpali naszą aplikację i nic innego nas nie obchodzi, a optymalny z myślą o teraz i przyszłości. Czasem założone środki są za małe, by wybrać rozsądną i realnie spełniającą potrzeby firmy maszynę,
a czasem są zdecydowanie za duże i urządzenie w pełni zaspokajające potrzeby można mieć za frakcję założonej ceny. Podchodząc do zapytania o sprzęt, trzeba wiedzieć chociaż w przybliżeniu, ile się ma. Bywa, że braki w budżecie są oczywiste. Jeśli potrzebny jest nowy sprzęt z Windows Server, kalami, całymi terabajtami pojemności SSD, a założony budżet wynosi mniej niż koszt samych licencji, to trzeba wrócić do podstaw i albo z czegoś zrezygnować, albo pozyskać więcej środków. Jeśli lubimy wyciągać maksymalnie dużo z naszych pieniędzy, to na pewno zaprzyjaźnimy się ze sprzętem poleasingowym, gwarantującym duże oszczędności lub zdecydowanie bogatsze wyposażenie, co nowy w takiej samej cenie. Fajnie by było jednoznacznie powiedzieć, że dla małej firmy wystarczy serwer za 5000, dla średniej za 10, a dla dużej za 20. Ale to nie jest tak jednoznaczne i proste, by mógł z czystym sumieniem podać takie widełki. Plus rynek zmienia się dynamicznie. Przykładem może być ostatnie szaleństwo z ramami i dyskami SSD. Niektóre konfiguracje serwerów podrożały wtedy praktycznie 2- czy 3-krotnie. Indywidualne potrzeby w konkretnym czasie będą kosztować różnie. Czasem jedna marka wypada taniej, czasem producent robi jakąś specjalną ofertę na nowym sprzęcie, a czasem duża dostawa poleasingowa jednego modelu pozwala znacznie obniżyć jego cenę w stosunku do konkurencyjnych sprzętów. Żeby nie puszczać pary w gwizdek, szykując zapytanie, trzeba mieć chociaż przybliżony budżet i zawężone oczekiwania co do maszyny, której potrzebujemy. Trzeci temat, czyli dofinansowania. Co chwilę pojawia się jakiś grant dla gmin, przedsiębiorstw czy instytucji, które można wykorzystać, by złagodzić lub całkowicie pokryć koszt nabycia serwera. Niektóre dofinansowania mają ścisłe ograniczenia, inne są luźniejsze. Szykując się do zakupu z grantem, musimy sprawdzić, czy środki otrzymamy na sam zakup, czy jako zwrot dopiero po nim, gdy projekt zostanie zaakceptowany. Czasem decyzja o przyznaniu czy odmowie finansowania przychodzi po miesiącu, a nawet dłużej. My robimy, co w naszej mocy, by pomóc w takim procesie, zaczynając od najważniejszego, czyli oferty z długim terminem ważności. Jeśli szykujesz się do przetargu czy zamówienia, które musi przejść przez ileś szczebli i wiesz, że potrwa to miesiąc czy 2, to głupio byłoby zorientować się po całym tym procesie, że nie jesteś w stanie kupić tego, co założyłeś. Dlatego koniecznie w takich przypadkach trzeba się do nas odezwać. Pomożemy z ofertą tak, by Twoja praca nie poszła na marne. Czwarty temat, czyli potrzeby związane z ciągłością pracy i serwisem. Czyli to, jak ważne dla nas są nasze dane i ciągłość pracy sprzętu. Wiem, to brzmi dość banalnie, ale trzeba to wyjaśnić w konkretny sposób. Czy nieprzerwany dostęp i bezpieczeństwo Twojej bazy danych z programu księgowego jest warte dla Ciebie dołożenia kilkuset złotych na kolejny dysk? Tak, by w przypadku awarii jednego z nich wciąż mieć pełną kopię danych. Dosłownie, czy Twoje dane są warte więcej niż kilkaset złotych? Mówię o tym, bo nieraz już widziałem duże firmy z krytycznymi systemami bez backupu, bez rajda, postawione na losowym komputerze biurowym, podobnie jak widziałem to, co się dzieje, gdy ten komputer ulegnie awarii. Jak nagle sparaliżowana firma, nie mogąc wystawić faktury, wysłać plików do maszyny produkcji, zdaje sobie sprawę, że jednorazowy zakup serwera za kilka tysięcy złotych wcale nie byłby tak dużym wydatkiem w obliczu konsekwencji jego braku. Stawiając serwer, warto przemyśleć kwestie redundancji, zapewniające nas, że maszyna nie stanie w przypadku awarii jednego elementu. 2 zasilacze, przynajmniej 2 dyski w rajdzie, kilka kości RAM. Wszystko po to, by awaria jednego elementu nie tylko nie zaprzepaściła naszych danych, ale by nie wywołała nawet żadnego nieplanowanego przestoju. Oczywiście są też firmy, które serwer potrzebują do bardzo elementarnych zadań. Mają backup swoich danych na innym urządzeniu i nie czują presji, że potencjalna awaria mogłaby ich sparaliżować. Wtedy można oszczędzić i wybrać maszynę pozbawioną dodatkowej warstwy bezpieczeństwa. Kolejna kwestia to sposób realizowania serwisu gwarancyjnego. Czy nowy, czy poleasingowy sprzęt może być serwisowany głównie na 2 sposoby. Wysyłkowo, czyli po zgłoszeniu awarii otrzymujemy części do samodzielnej wymiany, i on-site, czyli po zgłoszeniu awarii w wyznaczonym czasie pojawia się serwisant i sam przeprowadza wymianę. Jeśli myślimy o miejscu na rozsądną oszczędność, to jest właśnie tutaj. Serwery z redundantnymi komponentami prawie nigdy nie ulegają awariom całkowicie stopującym ich pracę. Wtedy to, że sobie wyciągniemy i włożymy zasilacz czy dysk, naprawdę nie zrobi nam to różnicy, niż gdyby miał to robić za nas serwisant. Serwery są tak zrobione, by serwis był banalnie prosty i nie wymagał narzędzi, więc wymianę takich elementów przeprowadzić może praktycznie każdy. Wysyłka jest jednak znacznie tańsza niż dojechanie na drugi koniec Polski serwisanta, by wyjął i włożył dysk. Bardzo często dzieje się też tak, że taniej niż serwis on-site wyjdzie nawet dołożenie do zamówienia dodatkowego dysku, RAM-u czy zasilacza, tak by mieć jeszcze większą redundancję lub by mieć
na półce części gotowe do użycia w razie W. Realnie on-site potrzebuje tak naprawdę frakcja firm czy instytucji. Piąty temat, czyli moc obliczeniowa. Jak mocny musi być serwer, żeby nie mulił na naszych zadaniach, ale tak, żeby też nie strzelać z armaty do muchy. Trzeba zacząć od przemyślenia, co ma robić, jak wiele osób będzie z niego korzystać i tego, jaką prognozujemy zmianę w potrzebach na następne 2, 3 czy nawet 5 lat. Jedne zadania będą faworyzować wysokie taktowania i w ogóle nie skorzystają na większej ilości rdzeni. Inne lubią wielowątkowość i dobrze się skalują w ten sposób. Są firmy, gdzie serwera potrzebuje księgowa, 2 sprzedawców i natężenie pracy, podobnie jak ilość osób korzystających ze sprzętu, nie drgnie przez lata. A są firmy, które zwiększają ilość danych i pracowników korzystających ze sprzętu po kilkadziesiąt procent per rok. Jeśli już mamy stary serwer, który nie domaga, to warto zbadać, ile gigabajtów czy terabajtów danych używamy i czy możemy oszacować, w jakim tempie rosną nasze zbiory. Dla przykładu, większość małych firm, dla których serwer jest jedynie miejscem dla księgowości pokroju Subiecta, Comarcha czy Wapro, wystarczy 4-8-rdzeniowy procesor o wysokim taktowaniu, 32 GB do 64 RAMu, 2 dyski SSD w RAID 1. Jeśli firma chce jednak postawić maszyny wirtualne dla różnych usług albo zdalne pulpity dla pracowników, to wtedy pierwszeństwa ustępuje taktowanie większej ilości rdzeni. Czy to zdalne pulpity, czy prawie każdy program księgowy, ERP, CRM, potem służący do udostępniania plików, ma jakieś wymagania i preferencje sprzętowe. Rocznie dostarczamy około 1500 serwerów. A przez prawie 20 lat działalności przygotowaliśmy serwery pod prawie każde oprogramowanie pod słońcem. Jeśli nie chcesz wgryzać się w dokumentację każdego programu i zdawać się na nią, skorzystaj z naszego doświadczenia popartego praktyką. Opowiedz nam, jakie programy czy funkcje chcesz powierzyć serwerowi, a my określimy, jak mocny musi być sprzęt. Szósty temat to licencje. Ale nie mówię tu tylko o aspekcie kompatybilności oprogramowania ze sprzętem, a o ograniczeniach czy kosztach w zależności od konfiguracji serwera. Sam Windows Server występuje w 3 wariantach: Essential, Standard i Data Center, licencjonowanych w różny sposób, gdzie koszt może się drastycznie różnić w zależności od tego, ile procesorów, ile rdzeni czy ilu użytkowników będzie się łączyć z serwerem. Notabene licencjonowaniu Windowsa poświęciliśmy cały osobny film, do którego link znajdziecie w opisie. Niektóre programy licencjonowane są per rdzenie procesora, inne per ilość procesorów, a jeszcze inne nie mają żadnych ograniczeń. Najważniejsze to w tym gąszczu szukać oszczędności tak, żeby wybrać minimalną konieczną paczkę licencji albo dostosować konfigurację sprzętową, by jak najlepiej wykorzystać zakres koniecznej licencji. Przed podejściem do zakupu serwera naprawdę warto wiedzieć, czy musimy korzystać z Windows Server, czy Linux nam wystarczy. Wiedząc, że Windows nie jest konieczny, możemy na przykład wybrać tańszy i mocniejszy procesor 18 czy 20-rdzeniowy zamiast 16-rdzeniowego, którego cena jest wyższa właśnie przez to, że z granicą dla podstawowej licencji Windowsa i w ten sposób można coś za mniej mieć więcej. Takich kruczków jest wiele, podobnie jak przy kompatybilności oprogramowania. Pozostaje nam się albo wgryzać w dokumenty licencyjne każdego wirtualizatora, systemu czy programu, albo zdać się na kogoś z doświadczenia. Podsumowując, podchodząc do zakupu serwera, trzeba sprawdzić, ile mamy miejsca, jaki mamy budżet, czy mamy jakieś dofinansowanie, jak ważne są dla nas nasze dane, jakie programy będziemy odpalać, ile miejsca będziemy potrzebować, jak wiele ludzi będzie korzystać z tego serwera i jakie licencje będziemy potrzebować. Mając taki zarys, możecie zacząć swój research idealnego modelu lub zwrócić się do nas. Na tej podstawie, połączonej z doświadczeniem, zaoferujemy sprzęt maksymalnie pasujący do Was. Serwery te pokazane w trakcie filmu, jak i wiele innych, mamy na stanie tutaj w Poznaniu. Dla tych, którzy samodzielnie chcą złożyć swój zestaw, mamy pełne konfiguratory, w których możecie wybrać wszystko, od procesora, RAMu, dysków, po karty sieciowe, licencje i gwarancje. A dla tych, którzy nie czują się pewni w samodzielnym researchowaniu wymagań ich programów czy licencji, oferujemy bezpłatne i niezobowiązujące wsparcie w ustaleniu potrzeb wraz z ofertą. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia.